Kod na grę otrzymałem od EA Polska i nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Jeśli po zobaczonej recenzji chcecie nabyć Dead Space Remake, możecie to zrobić w sklepie Origin lub EA App. Wpisując kod afilacyjny Energik, przy zamówieniu otrzymam 5% od waszego zakupu. Szczegóły w opisie. Gdy w 2008 roku wychodził Dead Space, nie był on poprzedzony wielką kampanią, a jednak zapadał w pamięci graczy na długo. Był to tytuł, który otworzył drzwi kolejnym częściom, a marka była eksploatowana w różnych kierunkach. Dziś, po 14 latach, Dead Space powraca w wersji zremakeowanej. Czy nadal trzyma poziom oraz czy potrafi nadal przestraszyć? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Dead Space Remake w wersji na Xbox Series X. Zapraszam. Dead Space to była potężna marka, a Nekromorfy i Isaac Clarke w swoim charakterystycznym kasku na stałe zapisały się w historii cyfrowej rozrywki. Pomysł, aby zremakeować Dead Space'a w mojej opinii był jak najbardziej trafiony. Na rynku brakuje takich gier. Ostatnio Callisto Protocol pokazał, że owszem, horrory science fiction są potrzebne, ale muszą być czymś więcej niż prostą historyjką o ludku walczącym z mutantami. A Dead Space idealnie się do tego nadawał. Zgaduję, że nie każdy miał styczność z klasyczną trylogią Dead Space, więc kilka słów o historii. Niewielka grupa techników dociera do potężnego planetołamacza Ishimura, który wysłał sygnał z prośbą o pomoc. Przy próbie dokowania technicy rozbijają się na Ishimurze, która wydaje się być całkowicie opuszczona. Dość szybko okazuje się, że statek jest przejęty przez nekromorfy. Dziwne mutanty, które aby uśmiercić, trzeba odcinać im kończyny. Bohater Isaac Clarke wraz z ekipą próbują wydostać się z niegościnnej Ishimury. Drugim celem Isaaca jest odszukanie swojej dziewczyny Nicole, która stacjonowała na statku. Nie wie, że nekromorfy, jak i Ishimura skrywają ponurą tajemnicę. Historia, choć wydaje się być typowym horrorem sci-fi o mutantach, posiada sporą głębię. Nie chcę tutaj nic spoilerować, ale fabuła powoli rozwija swoje karty i jest niegłupia, z fajnym twistem na końcu. Warto dodać, że pierwszy Dead Space dał podwaliny pod kolejne odsłony, jak i dalsze rozwijanie historii, także fundamenty były solidne i deweloperzy dobrze je wykorzystali. Remake nie jest dokładną kopią wydarzeń z 2008 roku. Deweloperzy wprowadzili trochę zmian, zarówno fabularnych, jak i w lokacjach. Nie są to zmiany, które zmienią sens całej historii, ale nawet jak grałeś niedawno w klasycznego Dead Space'a, nieraz i nie dwa złapiesz się na tym, że pewne wydarzenia przebiegają trochę inaczej. Był to dobry pomysł, dzięki któremu nie mamy silnego uczucia déjà vu, a i pewne zmiany służą lepszemu i bardziej spójnemu opowiadaniu historii. Kilka zmian jednak nazwałbym dyskusyjnymi, na przykład to, że już na samym początku możemy zobaczyć twarz bohatera. Jego japę dopiero poznawaliśmy na samym końcu gry, co było też ciekawym zabiegiem. Jednakże tutaj zdarzy się też pewnie pomstowanie na jego oblicze, bo nie jest to aparycja starego Clarka, ale zupełnie nowa. Czy lepsza? Nie wiem. Nie ma to zbytniego znaczenia, bo zazwyczaj i tak nie widzimy facjaty bohatera. Dodatkowo Isaac nie jest już niemową jak Gordon Freeman, ale prowadzi normalne dialogi. Co ciekawe, w klasycznej trylogii użył swoich strun głosowych dopiero w drugiej części. Dead Space to survival horror z ciekawym systemem walki. Terenem akcji przez 95% gry jest statek Ishimura. Z racji, że pierwszy Dead Space w 2008 roku nie miał zbyt dużego budżetu, gra toczy się w ciasnych i dusznych pomieszczeniach. Nie ma co ukrywać, że remake idzie również tą drogą, przez co Dead Space nie ma okazji pokazać szerszych i bardziej rozbudowanych planów, ale w tym wypadku jest to wręcz zaleta. Klimat zaszczucia można wręcz kroić nożem. Gra składa się z kolejnych zadań, które wykonujemy, plus kilka mniejszych zadań pobocznych, które w tym wypadku są nowością. W zasadzie gra jest mocno liniowa i prowadzi nas po sznurku i to też nie jest wadą, bo tempo akcji i jej natężenie jest świetnie dawkowane przez deweloperów. Fabuła się nie rozmywa i niemal przez cały czas wiemy, co robimy i do czego dążymy.
To świetne uczucie po otwartych światach z masą aktywności podobnych do siebie. Isaac Clarke nie jest wyszkolonym zabójcą czy komandosem. W założeniach gry miał być Everymanem i tak właśnie jest. Naszymi przeciwnikami są nekromorfy, które podobnie jak w 2008 roku trzeba żywcem kroić i był to jeden z najfajniejszych feature'ów. I dzisiaj krojenie mutantów wcale nie jest mniej przyjemne. Podstawowa broń Plasma Cutter pozwala ciąć w pionie i poziomie i choć jest to pierwszy oręż, który otrzymujemy jako rozdzielacz kończyn, sprawdza się znakomicie. Jednak nawet pomimo braku nóg, rąk czy nawet głowy, nekromorfy nadal są groźne, dlatego pozbycie się wszystkich wystających części ciała powinno być naszym priorytetem. Względem wersji z 2008 roku mam też wrażenie, że nekromorfy zyskały na szybkości. Isaac nie jest bezbronny. Kolejny oręż dostajemy wraz z progresem. Broń to w mniejszej lub większej części kopia z poprzedniej wersji gry, choć spodziewajmy się nowych strzałów alternatywnych. Oręż nadal w mojej opinii wypada pomysłowo, na przykład piła tarczowa, która tnie z bliska nekromorfy na plasterki, a w strzale alternatywnym, która wystrzeliwuje tnącą tarczę, która odbija się rykoszetem. Fajnie wypadła strzelba, która przy strzale z bliska zrywa dosłownie skórę z przeciwnika, a to dzięki nowemu systemowi uroczo nazwanemu Peeling System, który pozwala zobaczyć warstwa po warstwie, co kryją w sobie nekromorfy, czyli kości, mięśnie czy organy wewnętrzne. No i jest jeszcze bardzo funkcjonalny miotacz ognia. Z nowych strzałów alternatywnych mamy na przykład pułapkę laserową czy miniaturową czarną dziurę. Każdą broń możemy ulepszyć dzięki zebranym węzłom, a te są na wagę złota. Można co prawda je kupić też w specjalnych sklepach, ale są drogie i ciężko się zdecydować, czy kupić węzeł, czy kolejne ulepszenie broni. Tak czy tak, oręż ulepszamy w kilku kategoriach, korzystając z drzewka. Jeśli dokupimy ulepszenie, otworzą się kolejne sloty w drzewku danego karabinu. Tak samo też rozbudowujemy kombinezon Isaaca. System upgrade'u doczekał się również liftingu. Nie ma już pustych slotów, które poprzednio były zupełnie bezsensowne, a które i tak trzeba było zapełnić węzłem. Teraz każdy slot daje nam przyrost jakiejś funkcji. Ważnym elementem jest nadepnięcie, które należy wykonać na każdym zabitym przeciwniku lub dla zabawy na kimkolwiek martwym w bazie. Isaac swoim buciorem zmiażdży, co ma akurat pod stopą i z przeciwnika zawsze wypadnie jakiś fant. Amunicja, kredyty czy fiolki z energią. Ale to nie koniec pomysłów deweloperów. Mamy jeszcze stazę, która zwalnia obiekty lub przeciwników, dzięki czemu możemy precyzyjnie odcinać ich kończyny. Jest jeszcze kineza, która pozwala przyciągać do siebie odległe obiekty, ale i odpychać je z wielką siłą, co przydaje się, jeśli chcemy udekorować ścianę nekromorfem. Wystarczy jakiś drąg, czy nawet odcięta kończyna przeciwnika i cyk, ten ląduje przybity do ściany. Co jakiś czas gra oferuje nowe mechaniki. Pierwsza to możliwość poruszania się w zerowej grawitacji. Takich momentów będzie kilka. Wtedy też możemy poruszać się w 360 stopniach i jest to zmianą w stosunku do wersji z 2008 roku, gdzie można było skakać tylko pomiędzy określonymi przez nas punktami na ścianie. Oceniam to na spory plus. Jak pewnie niektórzy się domyślają, zmienia to trochę pojedynek z jednym bossem. Wciąż największe wrażenie na mnie w 2008 roku robiło wyjście w przestrzeń. Muszę przyznać, że pierwszy moment, kiedy wychodzimy w zniszczoną lokację i za oknem zieje kosmos, nadal robi spore wrażenie. Bardzo dobrym pomysłem były nowe lokacje zamknięte na zamek z określonym stopniem dostępu. Wraz z progresem, gdy uzyskamy kolejne klucze, możemy powrócić do tychże lokacji, aby zebrać znalezione w nich fanty. Aby się w naszej przygodzie nie zgubić, wykorzystano sprytny patent. Isaac w każdej chwili może wyświetlić linię na ziemi, która prowadzi do celu. Jednak zmieniono nieznacznie to względem wersji z 2008 roku, bo pokazywanie linii teraz jest krótkie i dość szybko zanika. Wcześniej można było wyświetlić ją tak długo, jak chcieliśmy. Nie ma to wielkiego znaczenia, bo tak czy tak linia od razu nam pokazuje, gdzie iść, więc nie będzie problemu, aby trafić do celu. Jeśli chodzi o straszenie, gra korzysta raczej z dość prymitywnych metod, czyli nastawmy się na scare jumpy, ale do tego dochodzi znów rewelacyjny klimat zaszczucia i niepewności. Nawet jeśli grałeś i dobrze znasz odsłonę z 2008 roku, gra i tak cię zaskoczy, czy to wyskakującym z szybu wentylacyjnego nekromorfem, czy jakimś zaskakującym wydarzeniem. Jednym z nowatorskich rozwiązań w tamtym czasie był całkowity brak HUD-a. Wszystko było wyświetlane na specjalnym monitorze Isaaca bez pauzy w grze. Tak też jest tutaj.
Energia to podświetlony pasek na kręgosłupie, tam też znajdziemy ilość stazy. Było to swojego czasu genialne rozwiązanie, które dziś może nie jest już aż tak odkrywcze, ale Dead Space pokazywał, że można zamieścić wszystko w taki sposób, aby nie niszczyć imersji. Także jak pewnie się spodziewacie, tutaj jest podobnie. Rewelacyjnie wypadła oprawa. Nie jest to może jakość Callisto Protocol, ale i tak Dead Space wygląda świetnie. Lokacje dostały porządny lifting, praca światła i cienia, dym. Muszę przyznać, że w dość nudne miejscówki deweloperom udało się wpleść masę klimatu i charakteru. Jeśli graliście w ostatniego Dead Space'a 14 lat temu, może wam się zdawać, że gra przecież wyglądała podobnie. Nic bardziej mylnego. Kilka minut z wersją z 2008 roku pokazuje, jak gra wcześniej była pusta i dość nudna. Teraz lokacje zostały całkowicie przemodelowane i wyglądają świetnie. Niestety nie mogę powiedzieć, że miejscówki robią wrażenie rozmachem, bo mamy tutaj, jak wspomniałem, duszne, ciasne korytarze i miejscówki, bo taka była specyfika oryginału. Jednak nawet z tego twórcy potrafili wykrzesać naprawdę dużo. I nie raz, i nie dwa docenicie subtelny klimat. Czy to będzie spowity dymem korytarz, czy magazyn, wszystko nabrało porządnego charakteru. Niektóre lokacje nadal robią potężne wrażenie, na przykład moment, w którym pierwszy raz odwiedzamy moduł mieszkalny. Gra też jest bardzo brutalna, oderwane głowy, flaki na wierzchu, rozerwane mięśnie. Wszystko mamy pokazane jak na dłoni. Jeśli Izak znalazł się w pobliżu rzezi, jego skafander pokryje spływająca krew. Do wykonania oprawy zastosowano silnik Frostbite i ta stanowi mocny punkt gry, choć ciężko mi ją nazwać next-genowym, bo zwyczajnie gra nie posiada miejsc, gdzie mogłaby rozwinąć skrzydła. Tradycyjnie mamy dwa tryby na konsoli, albo 30 fps z ray tracingiem, albo 60 i bez śledzenia promieni i z dynamiczną rozdzielczością. Przyznam, że różnice aż tak duże nie są i jak się zobaczy, jak to śmiga w 60 klatkach, ciężko potem wrócić do 30, nawet jeśli zyskujemy trochę lepszej jakości obraz. Gra też posiada pełne spolszczenie, możemy uruchomić polskie dialogi lub polski tekst. Niestety nie odniosę się do dubbingu, bo jak wiecie, nie lubię grać po polsku. Niemniej w tłumaczeniu tekstowym nie znalazłem błędów. Jeśli chodzi o oryginalne dialogi, w Izaaka wcielił się ponownie Gunner Wright, znany z drugiej i trzeciej części. To, do czego mógłbym się przyczepić, to zmiana niektórych dla mnie już kultowych dźwięków, na przykład przerażający odgłos uruchamiania warsztatu. Teraz jest bardziej stonowany i nie ma w sobie tej mocy co kiedyś. Przejście gry wraz z misjami dodatkowymi zajęło mi prawie 13 godzin i były to godziny, w których ani razu nie poczułem nudy. Było intensywnie, brutalnie i klimatycznie. Po ukończonej grze możemy odpalić New Game Plus, jeśli nadal komuś będzie mało. Wtedy też dostaniemy nowy kombinezon plus zadanie odnalezienia 12 części markera, które odblokują sekretne zakończenie. Także jest po co wrócić. Po zamknięciu historii stwierdziłem, że bardzo brakuje mi takich gier. Bez otwartych światów, z dobrze poprowadzoną historią, bez tony powtarzających się zadań i gigantycznej mapy. I choć Callisto Protocol również spełniał te założenia, to pozostawiał jednak spory niedosyt. No właśnie, Dead Space doskonale pokazuje, czego zabrakło w Callisto Protocol. Nie chodzi tylko o klimat, brutalność i oprawę, ale liczy się fabuła. Ta w Dead Space jest przede wszystkim interesująca i posiada drugie dno. To nie jest zwykły kosmiczny shooter. Ishimura ma swoją historię do opowiedzenia, a ta nie jest zlepkiem zebranych notatek, ale i większość lokacji posiada swój własny environment storytelling. Czy będą to napisy na ścianach, czy miejsca mordu, znajdziemy tego dużo. Twórcy przyłożyli się, aby wypadało to realistycznie i tak właśnie jest. Remake jest bardzo udanym produktem, bo będą się przy nim bawić i ci, co gry nie znali, i ci, co znają grę na wylot, a to dzięki niewielkim zmianom. Widać, że ideą była chęć pozostania wiernym oryginałowi, ale dokonać pewnych udoskonaleń, które nie wpłyną na przebieg historii, a urozmaicą i uatrakcyjnią rozgrywkę i to się zdecydowanie udało. Krojenie nekromorfów nadal potrafi bawić i gra się w to naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że po remake'u części pierwszej doczekamy się remake'u części drugiej, która dla wielu była najlepszym Dead Space'em w trylogii. Choć ja po cichu marzę o remake'u Extraction, ale by było. Tak czy tak warto sięgnąć, jeśli czuliście się zawiedzeni Callisto Protocol. To nadal piekielnie dobra gra, a w nowej oprawie wypada wręcz rewelacyjnie. Czekam na drugą odsłonę i oczywiście polecam.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.